Dzień dobry, witamy w Gospodarczej Lupie z Markiem Meissnerem. W dzisiejszym odcinku Marek opowie o kilku Rosjanach, co funduszami się trudnili, jak to złoto prali i z Rosji wywozili, o rafineriach w powodzi, jak im się powodzi, kilka słów powiedzieć nie zaszkodzi, o pociskach Kima, gdy czas zapłaty przychodzi i o Ławrowie, który chyba Putina zawodzi. Na koniec o Chinach i ich marynarce opowie Marek w dzisiejszej pogadance. Zapraszamy. Dzień dobry, Marku, specjalnie dla Ciebie napisałem. napisałem. Dzień dobry, Mateuszu, dziękuję, tak, ładna bardzo rymowanka, dzień dobry Państwu. Witamy serdecznie. Czy wiesz, że w Rosji można kupować złoto dla Rosji? Nie tylko, rozumiesz, drugi na świecie eksporter złota kupuje złoto. Taka dziwność, prawda? Bo że wywozić z Rosji można złoto, to można zrozumieć, a tu kupowanie złota. No to najpierw zaczniemy od tego kupowania wewnętrznego. No, zanim zaczniesz, tak, sekundkę, to chciałem serdecznie podziękować fanom, widzom wspierającym. Chciałem zaprosić tych, którzy chcą oglądać często Marka. Co środę o godzinie 17 jest cykliczny program u nas. Jeżeli nie subskrybujecie naszego kanału, to zapraszamy do subskrypcji. I teraz oddaję Ci głos. No właśnie, no więc zaczniemy od zeszłego roku, kiedy to wprowadzono takie promocje inwestycji w złoto zwykłych Rosjan. Zniesiono podatek dochodowy od osób fizycznych od sprzedaży złota z dodatnim dyskontem. Tak. Zniesiono podatek VAT w przypadku zakupu złota w sztabach przez obywateli. Też się zgadzam. No cóż, zakup złotych monet także. Tutaj bardzo były preferowane przez takich zwykłych Iwanowów, nieprofesjonalnych, no bo łatwo sprzedać, prawda? Łatwo się dowiedzieć, jaka jest mniej więcej wartość. Także w zeszłym roku sprzedaż złota dla obywateli Rosji była rekordowa, 75 ton. No wiadomo czemu. Po pierwsze, bardzo drogi dolar oraz euro, niestabilność gospodarcza, przyspieszenie inflacji, a tu złoto zawsze chroniono, zawsze płynne, niezależnie od tego, co się dzieje na giełdzie, zawsze chronione przed ryzykiem walutowym. No i tak te 75 ton poszło, a tutaj się okazuje, że w tym roku ból głowy ma Ministerstwo Finansów Rosji. Dlaczego? No bo mamy tych powodów jest kilka. Tak, a dodatkowy ból głowy, wyobraźmy sobie, ma Ministerstwo Finansów Rosji, ponieważ mamy kwiecień, wyszły tutaj wskaźniki za cały pierwszy kwartał i co się okazało? Rekordowe zakupy złota, mimo tego, że teoretycznie to zwolnienie przysługiwało do 2023 roku do 31 grudnia. Nie, 30 ton przez cały pierwszy kwartał. W takim tempie to będzie 120, prawda? Czyli rekord wszechczasów będzie pobity. No i tutaj Ministerstwo Finansów się zastanawia, przedłużyć to zwolnienie, czy nie przedłużyć? No dobrze by było, żeby jednak przedłużyć. Dlaczego? Dlatego, że miłośnicy złota wcale nie płacą za nie w rublach, bo rublowa cena złota jest w Rosji bardzo wysoka. Jak się okazuje, lepiej, łatwiej, taniej płacić w euro i w dolarach. Wobec czego Bank Rosji ma tutaj nie byle jaką zagwozdkę. No tak, no bo jeżeli tutaj pozwolimy kupować to złoto i zwolnienia utrzymamy, to z rynku ściągniemy sporą część euro i dolarów, co to są w skarpetach, a są nam bardzo potrzebne. Tak. No tak, tylko że jak utrzymamy zwolnienie, to stracimy dochód skarbowy. No i tak się zastanawiają. A tymczasem do czego potrzebne to złoto? Częściowo schowane w skarpecie, a częściowo, jak się okazuje, ponieważ to samo Ministerstwo Finansów dobiera się do tylnej części ciała niżej pleców bogatym Rosjanom i takim Rosjanom z wyższej klasy średniej, wobec czego cóż ci Rosjanie robią?
zaczynają się ewakuować. Zaczynają się ewakuować z Rosji i jak pisze jeden z serwisów rosyjskich, Dubaj to istino ruski garot. Tak. Wiesz, w Dubaju mieszkania mają synowie gubernatorów, na przykład Orenburga, tak się Orska, wydało. Tak, Orska też, tak, tudzież całej oblasti tiumeńskiej. Także rodzina cała, tylko on bidak został na straconej, a raczej podmytej placówce. No ale, no z czegoś trzeba w tym Dubaju żyć, prawda? No więc tanio nie jest. Fajnie. Tanio nie jest, o nie. Zresztą w całych Emiratach, nie tylko w Dubaju, w Katarze, to, że tak, Rosjanie, tak. No więc o co chodzi? Trzeba to złoto jakoś wywieźć. No ale celnicy czuwają. Jaki jest ostatni hit złapany? A nie wiem, ale podejrzewam, że zabawny. Ostatni Gdzie złapany przewożono hit te złote? to są części maszyn, które zostały solidnie poniklowane, ale złote były. O! Dokładnie. Złote koła zębate, złote wały napędowe. Tak, wow. Tak. Nawet złożono cały agregat, tylko nie bardzo można było, na czym wpadli, bo nie bardzo było wiadomo, do czego służy. Miał od cholery kółek zębatych, wałów, obudowę też, bardzo był piękny i celnicy się po prostu zainteresowali, do czego to służy. Na tym wpadli, bo nie mogli udowodnić. Czyli w Rosji szajka, która zajmuje się przerabianiem sztabek złota na koła zębate, wiesz, i przemycaniem solidnym niklowaniem. Tu się przypomina słynny już Pilipiuk z Wędrowiczem, gdzie na Ukrainie biznesmen Kliszczak przerabiał łady i wołgi na karoserię z mosiądzu, tak, i tombaku, ponieważ tombak był w Polsce i na zachodzie droższy. No, tak, no ale tutaj Rosja, ale to nie jest jeszcze wszystko. Różne też i były inne pomysły. Tutaj zajrzę do mojego notatnika. Tak, więc otóż już wiadomo, że ten przemyt w postaci maszyn, jak do tej pory złapany, wartości $65 milionów. Niezłe sumy, nie? No ale tak. jeszcze. No tutaj to był taki bardzo, powiedziałbym, bardzo przemyślany przemyt, bo po pierwsze wywóz do Chin, a po drugie w partii materiału, więc tutaj powiedzmy szczerze, ktoś podpierdolił. Dlaczego? Dlatego, że to były pręty zbrojeniowe i wszelkiego typu, tak. Dlaczego? Specjalne pręty, tak zwane wykończeniówka, na przykład na wieżowce, gdzie są te chromowane takie, no i w partii tych chromowanych były złote, też chromowane. No i ktoś podkablował, bo inaczej by się tego nie dało odkryć w całej dużej partii, 75 milionów. W jednej partii to było 75 milionów, a ile w trzech partiach. No oni twierdzą, że złapanie tego przemytu to już jest duży sukces i półgębkiem analitycy tutaj służby celnej rosyjskiej twierdzą, że łapią 1 na 5 takich przemytów. A i tak przesadzają, bo milicja twierdzi, że może 1 na 8. Tu słuchaj, wygląda to jak wyciąganie majątków z Rosji. Ja ci powiem ciekawy przykład. Wczoraj zrobiliśmy dłuższy materiał, czyli zapraszam na wtorek, tam godzina 17. Potanin ogłosił przeniesienie mocy produkcyjnych huty miedzi do Chin. I to jest, wiesz, oligarcha top 3. Chyba w Rosji, jeżeli by tak dobrze liczyć. No i te przeniesienia tych mocy produkcyjnych, wiesz co, to tak jakby KGHM gdzieś przeniósł całe moce produkcyjne w Polsce, to by wywołało potężne oburzenia. W Rosji to tak przeszło, tak. O.
A pamiętasz, co mówiliśmy o tym jeszcze nie tak dawno temu, że Putin chce sformować nową grupę oligarchów, tym razem całkowicie zależnych od niego, nie jelcynowskich, i że coraz bardziej ciśnie tą starą oligarchię? No to się zgadza. Poza tym jemu mogą w tej chwili skoczyć. Dlaczego? Ponieważ on podpisał umowę o przeniesieniu i o budowie tej huty, a właściwie o rozbudowie z największym chińskim przedsiębiorstwem państwowym. Tak. Notabene to przedsiębiorstwo państwowe ma u siebie bardzo dużo armijnych generałów. Także tutaj Putin może tylko stanąć na baczność i powiedzieć, pomachać. No niestety, pomachać ręką, tak jest. Tak. I to mało tego, Rothenberg przenosi się do Turcji ze wszystkim. A pamiętajmy, kim był Rothenberg. Dla Państwa, którzy nie wiedzą, kim był Rothenberg, Rothenberg był bardzo długo osobistym trenerem Putina. Karate, wszelkiego typu ćwiczenia i tak dalej. Jako taki człowiek miał nieprawdopodobne informacje i nieprawdopodobną władzę. Ale też ten sam Rothenberg w czasie buntu Prigozina jako z Potaninem, jako jedni z pierwszych, a właściwie pierwsi, ewakuowali się do Turcji. I Putin im tego nie zapomniał. Czyli to jest teraz dalszy ciąg tego, co się działo z Prigozinem, można powiedzieć. Ewakuuje się frakcja prigozinowska. Okej, to też jest ciekawy wątek, o którym nie wspomnieliśmy. Bardzo ciekawe, ale myślisz, że... To znaczy, ja myślę, że trzeba się przyjrzeć, kto następny. A myślisz, że Potanin dostał po prostu jakiś taki, można powiedzieć, parasol ochronny od Chińczyków w tym momencie? Ja myślę, że tak. Ja myślę, że dostał i że on od dawna te kontakty już musiał prowadzić, a ponieważ, jak wiesz, w Chinach niesłychanie ważny jest guanxi, czyli ten wewnętrzny, czyli to, co posiada dany człowiek, siła kontaktów jego oraz pozycja na określonym szczeblu, to ja myślę, że on się kontaktował z tymi, którzy mają największe guanxi. I także w KC. Tak, o guanxi mówiliśmy kiedyś z Łukaszem Kobierskim na CEP Chiny. Zapraszamy serdecznie na te odcinki. Tam było wyjaśnienie, co to jest dokładnie, więc już teraz serdecznie zapraszam Was. No i dobra. Rothenberg postawił wyraźnie na Turków. Tam też ma jakąś kryszę w Turcji. Być może dlatego, że on dosyć dobrze się znał z Arabami. Ja myślę, że następni będą ci, którzy dobrze się znali z Arabią Saudyjską. Pamiętaj, że świętej pamięci Talal i Ben Talal, czyli ten kuzyn z Salmana, czyli następcy tronu, któremu się zmarło przedwcześnie, on miał niesamowite inwestycje w Łukoil, w Gazprom już po wojnie. Znaczy już po wybuchu wojny on zainwestował dodatkowe $500 milionów. Więc on jest świętą krową, bo on dalej te inwestycje trzyma. Wszyscy ci, którzy trzymają z nim, to są praktycznie w tej chwili w Rosji nienaruszalni, a tam mówiono o biznesmenach z tych starych oligarchów, którzy właśnie z Talalem trzymają, raczej z jego krewnymi także. Marku, jak to oceniasz, jeżeli oligarchowie będą wychodzić ze swoimi biznesami i pieniędzmi, jaka to może być skala? Jesteś w stanie, oszacować? Ja myślę, że zacznie, pamiętaj, co się stało z Abramowiczem, z Bierezowskim, to jest dla nich ostrzeżenie. To jest dla nich ostrzeżenie i to jest to, czego oni nie chcą, czyli że KGB ich może dopaść, jak będą zbyt głośno pyszczyć. Więc oni po cichu się ewakuują. Ja myślę, że zniknie około 1/3 majątku oligarchów z Rosji. I dlatego mówię, trzeba o 1/3 całego. Ja myślę, to jest w ciągu najbliższego roku. Dlaczego? Dlatego, że potrzeby budżetowe są coraz większe, dlatego, że stan finansów Rosji jest coraz gorszy, dlatego, że tylko kwestia czasu jest, kiedy sięgną po kasę oligarchów. Tak jest, oni już zaczynają sięgać. Pamiętaj, że Putin powierzył im zadanie formowania sieci tych przemytów, o czym zaraz powiemy,
I tutaj wyraźnie widać, że oni liczyli na to, że ponieważ oni to sformują, oni działają przy tym, to są nienaruszalni. Są naruszalni, jak widać. Jedynym nienaruszalnym człowiekiem jest Deripaska i dlatego bardzo radziłem zwracać uwagę na to, co Deripaska powie albo jak będzie działał. Dlaczego? Dlatego, że coraz częściej się odzywają głosy, że właściwie na chuj Deripaska, zastąpić go kolektywnym Deripaską z właściwych ludzi. Okej. Właśnie nie jest to tak, że oni byli nietykalni, dopóki ten import równoległy, te przepływy działały, a w tym momencie Amerykanie to ucinają i kończy się tak jakby parasol ochrony nad tymi oligarchami. I tym oni bardziej, to że już oni mają wiedząc... tam własne interesy. Tak, tym bardziej, że oni tam mają własne interesy i oni wcale nie zamierzają poświęcać siebie i swoich rodzin na ołtarzu matuszki Rosji. Przy czym to, co powiedział Niewzorow, że wzór jest taki. Najpierw wyjeżdżają dzieci, które mają własne dzieci, czyli najpierw wyjeżdżają dzieci i wnuki, potem wyjeżdżają dalsi krewni, żeby nie było, wiesz, że coś się dzieje, po czym wyjeżdża na jakieś wakacje małżonka, kochanka ewentualnie i dopiero w interesach wyjeżdża pan całego biznesu i nie wraca. Okej. My kiedyś zrobiliśmy wywiad z Maćkiem Korowajem, gdzie tłumaczył nam, jak działają tak zwane słoneczniki, chyba, jeżeli dobrze pamiętam, że oni tych najbardziej takich, że to jest siła, którą Putin ma do dyscyplinowania tych oligarchów i oni mogą sięgnąć wszędzie, że to jest mała grupa, ale bardzo dobrze zorganizowana i tak dalej, że o ile oligarcha wyjedzie, ale nie będzie za bardzo pyszczył, że nie będzie krytykował Putina, to są w stanie się dogadać, natomiast gdyby był jakiś mocno... Tak, gdyby był jakiś bój czuczny, no to Putin jest w stanie ich dosięgnąć. Myślisz, że tu też będzie taka opcja? Tak, Okej, wyjedźcie, ale tylko z fragmentem kasy, resztę my bierzemy i rozdzielamy między nowych oligarchów? Myślisz, że to idzie w tym kierunku? Tak będzie, bo to wyraźnie zresztą napisał Carnegie. Analitycy Carnegie to napisali wyraźnie, że ku temu idzie. Zresztą widać było, wiesz, ja już sam zauważyłem, że widać z przemówień Putina poszczególnych, jak on coraz bardziej dociska tą śrubę oligarchom i przeciwstawia ich zwykłym Rosjanom. Tego dotąd nie było w takiej koncentracji. Czyli, że będzie plan na kolejną kadencję, że powie: odciąłem tych oligarchów złych od tych majątków, teraz tak jest. Putowi. Źli bojarzy zniknęli, dobry car został, teraz będzie przez swoich urzędników, a że urzędnicy wiadomo, jak to czynownicy przekupni, więc od czasu do czasu trzeba będzie któregoś o głowę skrócić. Boże święty, Sorokin, Dzień Oprycznika, wszystkim polecam, wiecznie żywy. To jest dokładnie to i Rosja w coraz większej autarkii. Jak to się składa, a propos autarki, jutro będziemy mieli o godzinie 17, czwartek godzina 17, taki bardzo duży raport ekonomiczny powstał Moskiewskiego Uniwersytetu Ekonomicznego i kilku innych tam jeszcze instytucji, chyba ze 40 stron miał, plany gospodarcze Rosji do 2035 i tam jest bardzo dużo mówione o autarkii, więc już teraz gorąco Was zapraszam, bo wszystkie te założenia, które teraz omawiamy, one się niesamowicie splatają w jedną wielką całość, więc już teraz gorąco zapraszam, a my co? Możemy przejść chyba do przechodzimy do następnego punktu, czyli o tych, co złotem handlowali. Tu jest bardzo ciekawa sprawa, bo w tym momencie wędrujemy do Georgii. Georgia on my mind, tak, ale jest też... Ale Georgia ta w... USA, okej. Georgia w USA i to jest ta, nie Gruzja, ino Georgia i Singapur. Rosjanin zamieszkały w Georgii.
kupił złoto w sztabkach o wartości 65 milionów dolarów, a konkretnie kupił za 88 milionów dolarów australijskich. Ciekawe, co? Przechowywane. Dlaczego w australijskich Rosjanin zamieszkały w Georgii? To kilka osób zdziwiło. I to jest złoto przechowywane było w Singapurze przez singapurską giełdę, która się nazywa Singapore Precious Metal Exchange, która przechowuje takie sztabki w Liverpool. To jest taki węzeł logistyczny w Changi, North Crescent. I to jest taka firma, która się zajmuje handlem i magazynowaniem metali szlachetnych. I ta firma jest z Singapuru. I to właśnie naprowadziło, ta płatność w dolarach australijskich naprowadziła taki specjalny unit amerykański na ślad jednego obywatela Rosji, który się nazywa Feliks Miedwiediew, i 11 kwietnia 2023 roku, a teraz to zostało dopiero ujawnione, został aresztowany i oskarżony w Stanach Zjednoczonych o przypadek prowadzenia nielicencjonowanej firmy zajmującej się transferami finansowymi i 39 przypadków prania pieniędzy. Pan miał dużo kasy, więc dopiero 22 lutego z pomocą adwokata, który odświeżył mu pamięć, poszedł na współpracę z prokuraturą i przyznał się do stawianych mu zarzutów. Przyznał się do prowadzenia w USA nielicencjonowanej firmy zajmującej się transferami finansowymi i przekazywania nielegalnych środków o wartości ponad 150 milionów dolarów w 1300 transakcjach, z czego 65 milionów dolarów przeznaczono na zakup złota od tej giełdy, czyli ona ma skrót SGPMX. I SGPMX rozmawiał z singapurskim dziennikiem The Straits Times, stwierdził, że nie może podać szczegółów, ponieważ obowiązuje poufność. I tutaj wiadomo, ale odesłał do policji Singapuru, która współpracowała z biurem prokuratora federalnego dla północnego okręgu Georgii, któreż to biuro powiedziało The Straits, że Miedwiediew mieszkał w Georgii, gdzie zarejestrował 8 firm wykorzystywanych do nielegalnego transferu środków finansowych. Te spółki nie miały wydatków służbowych, nie utrzymywały pracowników, ale pobierały środki od zagranicznych firm i za te środki kupowały złoto. Własność tego złota była przenoszona do innych firm zagranicznych. 2 innych Rosjan, firma doradztwa biznesowego z Moskwy, współpracowały w tym i tutaj Aleksiej Czubarow i Lew Solannikow tutaj byli współpracownikami od strony Rosji Miedwiediewa i od strony firm rosyjskich i także z innych krajów brytyjskich, chińskich i węgierskich. Informowali o transferach środków i kierowali w sprawie transferów, które miał wykonywać później i kiedy miał kupić w SGPMX to złoto w sztabkach. Czubarow i Solannikow pracowali dla grupy KSK, a Czubarow został zidentyfikowany jako ekspert w dziedzinie finansowych struktur międzynarodowych i były agent GRU. W firmie się jest, z firmy się nie wychodzi. Obu Rosjanom i spółce 13 lutego postawiono zarzuty udziału w spisku, prowadzenia nielegalnej firmy zajmującej się przekazem pieniędzy oraz 39 przypadków prania pieniędzy w związku z ich rolą związaną z programem Miedwiediewa. Czubarow i KSK Group dodani do specjalnie wyznaczonej amerykańskiej listy podmiotów objętych pełnymi sankcjami. I prokurator generalny USA Merrick B. Garland stwierdził, że nielegalne fundusze, które były prane przez Czubarowa, przez KSK Group, przez Miedwiediewa, były jednoznaczną siecią służącą tajnym operacjom związanym z wojną na Ukrainie. Departament Sprawiedliwości bardziej niż kiedykolwiek angażuje się w odcięcie dopływu nielegalnych funduszy podsycających wojnę
Putina i pociągnięcie do odpowiedzialności tych, którzy w dalszym ciągu to umożliwiają, powiedział Garland. Natomiast zastępca prokuratora generalnego USA Liza Monaco powiedziała, że ściganie Miedwiediewa, Czubarowa, Solannikowa i KSK Group jest częścią działań podjętych przez specjalną grupę zadaniową KleptoCapture, jednostkę Departamentu Sprawiedliwości USA utworzoną w marcu 2022, która ma za zadanie ściganie tego typu sieci rosyjskich. I pani Monaco powiedziała, że od początku swojej działalności grupa zadaniowa zatrzymała, zajęła i uzyskała wyroki nakazujące przepadek aktywów o wartości $700 milionów od rosyjskich podmiotów wspomagających oraz oskarżyła 70 osób o czyny kryminalne i naruszenie międzynarodowych sankcji i kontroli eksportu nałożonych na Ukrainę. I teraz tak. Wszystko to, co zostało zajęte, zostało sprzedane, upłynnione i przekazane na Ukrainę w różnej formie. No to wspaniała wiadomość. A teraz powiedz mi tak, te pieniądze, myślisz, że to są pieniądze kremlowskie czy oligarchów? Wiesz co, bardzo trudno w Rosji odróżnić, co jest państwowe, a co jest prywatne. Moim zdaniem Kreml eksploatuje część majątku oligarchów na zasadzie zagarnęliście państwowe, to teraz się wypłaćcie. Okej. To na pewno dodaje coś swojego, ale przypuszczam, że tutaj parytet jest na niekorzyść oligarchów, no i część takiej siatki wpadła. KSK Group bardzo długo była związana z Deripaską, miała też interesy z Potaninem, więc to jest samo jądro tej starej oligarchii. Czy to jest, być może tu pojawiła się informacja o tym, że oligarchowie, bo to można odczytać dwojako, albo Kreml kupuje procesory i inne rzeczy do budowy broni, albo oligarchowie próbują upłynnić majątek poza granicami Rosji i uciec. To jest Kreml, to jest bez wątpienia Kreml i to jest Kreml i to złoto, wiedzisz, bo tutaj sam fakt kupowania złota na giełdzie, przy czym tutaj jest dodatkowy smaczek, bo The Straits napisał, że część tego złota była rosyjska, czyli oni kupowali własne złoto, prawda? Które wcześniej tam kiedyś zostało sprzedane, prawdopodobnie jeszcze przed wojną. Ale teraz po co? Złoto jest doskonałym środkiem płatniczym w Chinach, w Dubaju, za transakcje poufne, raz wywiadowcze, dwa przemyt wszelkiego typu elektroniki. Złoto i diamenty. Dlatego Unia i dlatego Stany nałożyły sankcje na złoto i diamenty, bo to służyło jako płatność w operacjach wywiadu i służyło jako płatność w operacjach tej szarej sieci sprowadzającej głównie elektronikę, właściwie czarnej sieci. No i tutaj mamy drugą część, że tak powiem, tego węża, czy może raczej ogon od tego kota, czyli jak to idzie. Tak. Złoto przekazywane do różnych spółek, z tamtych spółek to już tego nikt nie kontroluje, one sobie mogą na przykład tym złotem płacić po cichu, prawda? Czy też w jakikolwiek sposób upłynniać, czy przez różne spółki matki i tak dalej, zamieniać na przykład na juany, a juany pójdą do firm, albo sprzedawać na przykład chińskim firmom oficjalnie po jakimś tam kursie, a za to, prawda, kto zabroni? Niezwykła transakcji za na przykład procesory, za zapłatę, którą stanowi sprzedaż złota po określonym kursie. Nikt. Kto to będzie sprawdzał? Kto to będzie sprawdzał, że tamta druga chińska spółka jest tak naprawdę słupem, ta, która płaciła złotem praktycznie i tamte procesory to wędrują do Rosji? Nikt. Jest bardzo ciężko odciąć głowę tej hydrze, bo podejrzewam, że jak zlikwidują jedną szajkę, to w to miejsce zaczyna się pojawiać następna i to takie będzie gonienie, natomiast jest uderzone... Oni mieli lata na zlikwidowanie tego, ale jeżeli Manson przyznała, że raz istnieje jednostka, dwa, 700 milionów dolców już zostało skonfiskowanych, sprzedanych i przekazanych Ukrainie, to znaczy, że oni cały czas ścigają i że te sumy to będą wyższe.
Z tego będzie kiedyś niesamowita książka, bo myślę, że to jest taki Tak, naprawdę, wiesz, wywiad, szpiegowanie, jakieś tak. podstawione transakcje. Tam się dzieją niesamowite rzeczy w tym No momencie, pomyśl, myślę. ilu takich, prawda, ladlamów się na tym pożywi kiedyś, pisząc, wiesz, nowego Jasona Bourna, tym razem w rosyjskich dekoracjach. Tak, tak, tak. To jest pożywka na dużo fajnej literatury, pewnie kilka ciekawych filmów lub seriali. O, zdecydowanie, taki złoty pan życia i pan śmierci. Tak. Przejdźmy może do rafinerii. Tak, przejdźmy do rafinerii. No więc rafinacja ropy w Rosji jest bliska najniższego poziomu od 11 miesięcy. Dlaczego? Powódź. Teraz, jak Bloomberg pisze, dostał informację, że Rosja przerabiała 5,22 miliona baryłek ropy dziennie między 11 a 17 kwietnia. To jest około 10 tysięcy baryłek dziennie, czyli mniej więcej 0,2% mniej niż średnia z poprzednich 7 dni, która też była niska, i to pokazują obliczenia Bloomberga. I teraz zbiegły się dwie rzeczy. Od początku roku drony atakowały kluczowe rosyjskie rafinerie, powodując ich częściowe lub całkowicie zamknięcie. W ciągu ostatniego miesiąca nie doszło do dalszych uszkodzeń, co miało dać operatorom czas na przeprowadzenie napraw, choć wiadomo, że tempo odbudowy było bardzo powolne. Tymczasem w okresie od 11 do 17 kwietnia większość obiektów dotkniętych tymi atakami działała na poziomie zbliżonym do poprzedniej średniej tygodniowej, jeszcze gorszym niż poprzednio, czyli ciągle się to obniża. Teraz dane historyczne pokazują, że w całym kwietniu rosyjskie rafinerie, jak dotąd w kwietniu, czyli do połowy kwietnia, produkowały średnio 5,23 miliona baryłek dziennie, czyli najniższy poziom od maja ubiegłego roku. Dlaczego? Powodzie. Rafineria w Orsku przestała działać 7 kwietnia. Według informacji nieoficjalnych dla Bloomberga zakład nie przerabiał żadnej ropy. W ciągu 7 dni ostatnich przerabiał 26 500 baryłek dziennie przed zamknięciem. I teraz musimy tutaj dodać, że ta rafineria była jedną z największych rafinerii benzynowych. Natomiast służba prasowa obiektu w Orsku poinformowała dopiero w piątek, że Orsk w niedalekiej przyszłości wznowi działalność. Dwie inne rafinerie benzynowe, zakład w Nowoszachyńsku i Łukoil PJSC w Permie, obniżyły średni przerób o 45 tysięcy baryłek dziennie. I teraz pytanie, co się dzieje? Czy to wynika z prac konserwacyjnych, zwykle przeprowadzanych wiosną, czy też było coś innego? Okazuje się, że nie. Okazuje się, że deszcze. Okazuje się, że tam też były deszcze, powodowały rozmywanie, zagrożenie dwóch instalacji, ponieważ one były postawione na bardzo kiepskich fundamentach. Widać, kradzieże w Rosji są takie endemiczne. Wszystko musi być, wiesz, cement, rzecz opłatna. No i w związku z tym trzeba będzie tam przeprowadzać, oprócz remontów, trzeba będzie przeprowadzać palowanie. No i wydaje się, oby nie palowanie tych, co ukradli te fundamenty, bo to też... No więc wydajność zasadniczo spada i nie wiadomo, kiedy zostanie odzyskana. A czy w Orsku były problemy z dojazdem, po prostu z logistykiem, drogi, tory i tak dalej? Że były, podmyte są tory, zdecydowanie. Mimo że woda nie dotarła całkowicie nie rozmyła całkowicie nasypu kolejowego, to jednak podmyła go mocno. Zresztą w Kurganie to samo, a tam jest kurgan, masz zawód, co prawda ocalał niestety, mimo że podmyło halę numer 1, no ale niestety hala numer 2, najważniejsza, jednak została sucha. No ale, co mówi Roshydrocentrum? Te same powodzie będą się mogły powtórzyć jesienią. Okej. Dokładnie. Także mamy tutaj problem jeszcze jednego typu, mianowicie Chińczycy
powiedzieli, że ich systemy nie są w stanie współgrać ze SCADą Siemensa i Tak. nie są w stanie, tak, wobec powyższego przed Rosjanami jest dylemat. Czy w tych rafineriach, gdzie zostały wyłączone krakery, jeżeli się zainstaluje całą linię chińską, czy zrobić 2 ciągi technologiczne osobne, co będzie znacznym tutaj podwyższeniem działalności bieżącej, czy wydać raz a dobrze i zainstalować chińskie oprogramowanie przemysłowe, o którym niewiele wiadomo i nie wiadomo, czy będzie współpracować z urządzeniami Siemensa i innymi, na przykład UOP, które są tam montowane, prawda? Ale no cóż, Chińczycy obiecują, że tak, ale czy to jest prawda, to nie wiadomo. No to są dylematy, nawet jeżeli podejmą decyzję, że chcą robić chińskie, no to też potrwa miesiące. Lata, 18 miesięcy, jeżeli tak, już. Tak, więc... Przy normalnym tempie inwestycji. Pytanie, jak wygląda normalne tempo inwestycji w Rosji, czy nie jest normalnym tempem inwestycji, czyli w tym momencie rosyjskim, czyli już nie 18, a 24. No właśnie, zobaczymy. Natomiast jeżeli chodzi o te rafinerie, no to chyba najgorsze już za nimi. No, ale przecież mogą dalej przylecieć. Czekaj, bo ja chciałem ci powiedzieć, że nie wiem, czy wiesz, Rosjanie już się chwalą kopułami nowymi, antydostępowymi, że pracują na sztucznej inteligencji, karabiny, które będą same celować. Oj, tak, to słyszałem. System nazywa się Piątek, tak, Friday. No, zobaczymy. Plany są bardzo, bardzo ambitne. Teraz już będzie lepiej. Ambitne. Tak, Teraz już będzie zdecydowanie. Lepiej. No cóż, sprawozdanie fińskie, które jest na podstawie zdjęć satelitarnych, mówi o tym, że nie wykryto śladów systemów przeciwlotniczych przy największych rafineriach rosyjskich. No bo one są takie, wiesz, niewykrywalne na razie. Takie nowoczesne. Su-57. Takie nowoczesne, dokładnie. Ale tutaj mamy, tutaj zerkniemy jeszcze taką rzecz, mianowicie następny punkt programu mamy taki. Trzeba za tą amunicję. Koreańczykom. No i co się stało? Mianowicie zjawiła się w Moskwie bardzo wysoka delegacja Korei Północnej pod przewodnictwem ministra rolnictwa i zarazem wysokiego urzędnika do spraw rolnictwa w partii i tutaj wicepremier gabinetu Ri Chong-mal i Cholman pojechał na czele delegacji Komisji DS Rolnictwa partii, ambasador Rosji w Korei Północnej Aleksander Matsegora powiedział, że harmonogram wizyty Ri będzie bardzo napięty. O co chodzi? Rolnictwo Korei Północnej upada. Deszcze, rozmywanie, erozja, no i gospodarka typu Juche spowodowały tak potworne straty, że Ri przyjeżdża z wizytą w sprawie maszyny rolnicze i specjaliści w zamian za te pociski. I to już. Z tymi maszynami to może być lekki problem, bo Rosjanie sami mają problem w tym momencie z maszynami rolniczymi. Kto produkuje? Produkuje mianowicie Białoruś. I teraz właśnie się wybiera dziwnym trafem na Białoruś. Wybiera się delegacja gospodarcza rosyjska z wiceministrem do spraw gospodarki. Ta delegacja ma być w przyszłym tygodniu i ma rozmawiać, taki zbieg okoliczności, na temat współpracy rosyjsko-białoruskiej, między innymi w dziedzinie mechanizacji rolnictwa.
To jest niesamowite, jak kraj baćki potrafi w odpowiednim miejscu się znaleźć. Jak zaczęło brakować paliwa w Rosji, no to rafinerie białoruskie praktycznie całe swoje moce produkcyjne, eksportowe przesłały do Rosji. Teraz temat maszyn. Baćka ma takie jakieś punkty pojedyncze, w których Białoruś jest w miarę bardzo ładnie. Tak, bardzo ładnie niszowo. I co chwilę Rosja wpada w taką pułapkę, że musi się do tego baćki zwrócić o pomoc. Tu trzeba przyznać, że on to gdzieś tam bardzo dobrze sobie rozplanował. Dokładnie. No i tutaj jest nieomalże pewne, że traktory Białorus, tudzież wszystko inne pojedzie teraz do Korei. No ale trzeba będzie czymś Łukaszence za to zapłacić. Złotem. Pytanie czym? Złotem? Rosyjskim. Może, ale być może także niezależnością. Na przykład przymknięciem oka na to, że Łukaszenka flirtuje z Pekinem. I to w sposób wyraźny, bo ma być produkcja samochodów elektrycznych. To znaczy tam już jest produkcja. Tak, ale ma być rozszerzona. Byt tam jest, tak. Jest tam byt. Nie było jeszcze Geely, ale jest ta druga firma, Siang. Jakaś jest i w tym momencie w Rosji w top 10 sprzedawanych samochodów na terenie rosyjskim jest białorusko-chińska produkcja na 9. miejscu, tylko nie pamiętam jaka marka. Dokładnie. No i teraz jeszcze jest ciekawa historia także. Mianowicie jest taka bardzo znana i jedna z najmocniejszych marek wietnamskich samochodów elektrycznych, skuterów elektrycznych, tudzież innego elektrycznego badziewia, która się nazywa Winfast. Taż firma Winfast zwiększyła, ona ciągle jedzie na stratach, bo te samochody są jakości takiej sobie, te skuterki też. No i o co chodzi? Im tam ta sprzedaż spada, więc oni doszli do genialnego wniosku, że oni będą sprzedawali to do Rosji. No ale w Rosji jest chińska konkurencja, która sobie niezbyt życzy konkurencji wietnamskiej, nawet jeżeli na skutek jakiegoś porozumienia stwierdzono, że te wietnamskie Winfasty to będą tylko sprzedawane te Winfasty z najniższej półki. No dobrze. No to oczywiście utworzymy biuro, zaczniemy sprzedawać i tak dalej, no ale żeby nie było problemów, to z kim będziemy rozmawiać? Z Łukaszenką na temat montowni na Białorusi, która to montownia ma być na Białoruś i na Rosję. Okej, czyli taki elektryczny najgorszy szajs, który może się palić, wybuchać, ale cena jest to będzie przez Białoruś montowane, czyli nalepka i pudełko złożone i do Rosji, tak? To znaczy inaczej. To akurat nie tyle się pali, ile w review amerykańskich się mówi, że on ma wszystkie złe cechy samochodów z krajów rozwijających się, czyli nie do końca dobrze zmontowany, skrzypiące plastiki, kiepska jakość wykończeniówki, derma na siedzeniach, no to Amerykanów razi. Ale dla Rosjan... Ale Rosjan nie będzie. Nie, z punktu A do punktu B. Nie, ja bardziej myślałem o takich tych, hulajnogach i tak dalej, że najgorszy szajs to jak najbardziej. A samochody, jeżeli to przejedzie z punktu A do punktu B, no to dla Rosjan to jest wystarczające, byle tylko nie palił się i wybuchał. Nie? Tamten hulajnogowy biznes to do tej pory obstawiali Chińczycy, dlatego moim zdaniem ta fabryka Winfasta będzie na Białorusi, bo no to zawsze wiedzie jako białoruskie. Stworzą spółkę, gdzie dadzą Łukaszence 51%, oni zgodzą się z ukłonami na 49%, oficjalnie spółka jest białoruska. A ja ci chciałem powiedzieć, nie wiem czy wiesz, bo Chińczycy na Białorusi składają samochód. Teraz naprawdę już nie pamiętam jakiej nazwy. Tam zostało to przechrzczone na jakąś nazwę białoruską, ale ten sam samochód, tylko pod nazwą chińską, jest eksportowany do Rosji. I mamy w tym momencie dwa bliźniacze samochody, jeden teoretycznie z Białorusi, drugi z Chin, i ten z Chin jest między 300 a 500 tysięcy rubli droższy niż ten z Białorusi, co jest niesamowitą potwarzą dla Rosjan,
gdyż Chińczycy ich w tym momencie kroją. W programie wczorajszym, w porannym CEP-ie mówiliśmy, jak ceny samochodów chińskich w tym roku zaczęły rosnąć po wyeliminowaniu właściwie całej konkurencji. Podwyżki o 20, 25, 50%, więc jest w tym momencie wielkie strzyżenie Rosjan. Średnia cena samochodu chińskiego w Rosji w tym momencie to jest 3 miliony 330 rubli. 330 chyba tysięcy rubli i to w przeliczeniu na złotówki jest około 133 tysiące złotych. Zapraszam do Teraz ja ci dopowiem background do tego jeszcze zabawniejszy. Okay. Mianowicie ten sam samochód ma bardzo kiepską sieć serwisową w Rosji, mimo tego, że jest droższy. Natomiast całkiem niezłą w Białorusi. Więc opłaca się kupić ten białoruski tańszy na Białorusi, przywieźć do Rosji, z tym, że z serwisowaniem jest o tyle problem, że no trzeba będzie albo na Białorusi, albo w Rosji, z tym, że ten samochód wyprodukowany na Białorusi jest do rosyjskiej sieci serwisowej przyjmowany z pocałowaniem ręki. Okej. Wiesz, sieci serwisowe ja myślę, że się będą gwałtownie rozwijać, no bo to mamy teraz w ciągu roku, 1,5 roku gwałtowny odwrót samochodów zachodnich i wpakowanie w ten rynek samochodów chińskich. Tak. No i po prostu taka choroba wieku dziecięcego, że te serwisy muszą się nauczyć, muszą się zdobyć te rynki i tak dalej. Dokładnie. No myślę, że to się bardzo szybko rozwinie, ale rynek rosyjski już chyba na zawsze pozostanie chiński. Bo Chińczycy jak raz weszli, no to już nie wyjdą, myślę. No może właśnie Wietnamczycy z Winfasta im trochę zrobią, wiesz, maleńki kawałek tortu wezmą. Dobrze, przejdźmy do następnego tematu, o Ławrowie. Co masz za ciekawostkę? Ławrow odkrył Juana. A Ławrow odkrył Juana oświadczenie TASS-owi. Rosja i Chiny prawie całkowicie zaprzestały używania dolara we wzajemnym handlu, powiedział Ławrow wczoraj. Ławrow powiedział, że ponad 90% rozliczeń przeprowadzanych jest w walutach narodowych obu krajów. To też się zgadza. Dodał, że współpraca handlowo-gospodarcza między Rosją a Chinami aktywnie rozwija się pomimo ciągłych wysiłków krajów zachodnich, by temu zapobiec. Jak powiedział, więzy gospodarcze między oboma krajami przeżywają rozkwit od czasu początku operacji specjalnej i nałożenia przez Zachód sankcji. Handel między Rosją a Chinami wzrósł w 2023 roku o 26% do 240 miliardów dolarów. A teraz background. O ile rzeczywiście w 2023 roku obroty handlowe między oboma krajami przekroczyły 240 miliardów dolarów, to na Chiny przypada 38% całkowitego rosyjskiego importu i 31% rosyjskiego eksportu. Pekin ma wirtualny monopol na różne produkty eksportowane do Rosji, co oznacza, że może pobierać wyższe ceny niż dla konsumentów na innych rynkach. W 2023 roku eksport chińskich samochodów, jak i eksport traktorów do Rosji wzrósł o 600%. Udział chińskich samochodów w rosyjskim rynku w grudniu 2023 przekroczył 60%. W lutym 2022 przed inwazją marki z Chin stanowiły 9% rynku. W grudniu 2023 Rosja otrzymywała płatności w juanach za 35,8% całkowitego eksportu, podczas gdy w juanach płaciła za 37% całkowitego importu. Dla porównania, w tym samym okresie Rosja otrzymywała płatności w rublach za niecałe 35% swojego eksportu i wpłacała rubli za 31,5% swojego importu. W rezultacie w grudniu 2023 eksport netto w walutach obcych osiągnął 5,4 miliarda dolarów, co stanowi największy poziom od stycznia 2023 i jest to głównie eksport do Chin i krajów należących.
ale tutaj mamy juanizację tego typu, że kwota otrzymywana w juanach przez rosyjskie firmy i osoby prywatne wyniosła w 2023 roku 68,7 miliarda dolarów, a rosyjskim firmom przyznano 46,1 miliarda dolarów kredytów w juanach, co oznacza 4-krotny wzrost rok do roku. Tak. I w wyniku zapowiedzi i sankcji Bidena rosyjskie firmy mają coraz większy problem z transakcjami z udziałem banków tureckich i arabskich i problemy z bankami chińskimi. I tutaj zainteresowanie cały czas w Rosji, w banku centralnym, ale też i w innych bankach, budzi ciągłe poszukiwanie możliwych obejść w walutach cyfrowych. Teoretycznie jest to opcja, nad którą Rosja i jej partnerzy z BRICS pracują, by uczynić ją wykonalną. Postęp jest dość powolny. Z jakiego powodu? Z tego powodu, że jedyną walutą dostępną od ręki jest cyfrowy juan. Czyli reasumujmy. Rosyjskie firmy dostają kredyty w juanach, za które to one płacą Chińczykom za pieniądze z tych kredytów w juanach za chiński eksport, który trafia do Rosji. No interes życia. Tak, Ławrow bardzo pięknie opisał to, jak pogrążają się po prostu w chińskim monopolu, a ja Ci jeszcze coś uzupełnię do Twojej informacji, gdyż mamy najświeższe informacje za marzec. Chiński eksport towarów do Rosji spadł o 15% w porównaniu z marcem 2023 roku. Ostatni raz taki spadek kategorii produktów odnotowano w grudniu 2022 roku. Chiny ograniczyły bezpośrednie dostawy do Rosji maszyn, urządzeń, w tym elektrycznych, mechanizmów oraz ich części, akcesoriów i tak dalej. I co najważniejsze, w marcu udział Rosji w chińskim eksporcie spadł o 25%. Do 2,7%, tak, do 2,7%, gdzie w grudniu... wartościowo czy ilościowo? Wartościowo. Aha, no to wiadomo już, co tam nie idzie. I spadł ten udział do 2,7% całego eksportu chińskiego, przez co Rosja wypada jako gracz, jako ważny partner dla Chin z pierwszej dziesiątki najprawdopodobniej, bo dzięki temu zwiększonemu importowi z Chin wskoczyła Rosja kilka miesięcy temu do pierwszej dziesiątki, a teraz przez to, że spadła znowu, to znaczy przez to, że spadł eksport do Rosji z Chin, wypadła najprawdopodobniej z pierwszej dziesiątki. Tego rankingu jeszcze nie ma, ale no jeżeli patrząc tak na te liczby, na te procenty, no to tak to wygląda, a dla Rosji Chiny są wciąż partnerem numer 1. Czyli dla Chin Rosja jest poza pierwszą dziesiątką, a dla Rosji Chiny są numerem 1 i Ławrow odtrąbił to jako wielki sukces. Aha, i jeszcze te rozliczenia wszystkie w juanach. Tak, czyli znaczy, że tutaj mamy nie dość, że rozliczenia w juanach, to jeszcze głównie import towarów konsumpcyjnych, bo tutaj to towary dużej wartości to są zwykle maszyny i urządzenia. Tak. Tak, czyli AliExpress Rosjanie tak, ale już obrabiarki cyfrowe to już może niekoniecznie w tym momencie. Więc jest to niezwykle ciekawa statystyka za marzec. Od początku tego roku, po wprowadzeniu sankcji wtórnych przez USA, widzimy, że Chińczycy z Rosjanami handlują, ale coraz bardziej opornie. Czyli tutaj jednak wizyta Jellen i porozumienie z Jellen było. I to wyraźnie widać, ale zobaczymy też po ostatnim punkcie naszego programu, bardzo ciekawym, mianowicie było takie coś, że jest co 2 lata odbywa się coś, co nazywa się Sympozjum Marynarki Wojennej Zachodniego Pacyfiku. Tym razem z Australii przeniosło się do Qingdao, czyli tutaj do miasta chińskiego, i miał przemówienie wiceprzewodniczący Centralnej Komisji Wojskowej Chin, generał Chang Yuxia. Co to jest Centralna Komisja Wojskowa Chin?
to jest taka partyjno-rządowa czapa nad MON-em, praktycznie rządząca całą chińską armią. No jeżeli się wypowiada facet z tej komisji, to wiceprzewodniczący, to znaczy, że to wszystko zostało uzgodnione na poziomie Xi i na poziomie KC. A co on mówi? A on mówi takie rzeczy. Wprowadzanie izolacji morskiej i blokad spowoduje podział świata i spowoduje długotrwałe zawirowania i problemy w gospodarce, których wszyscy chcą uniknąć. Jak stwierdził, globalne zarządzanie oceanami i morzami powoduje wiele problemów, które wymagają od nas zjednoczenia i zaapelował o współpracę marynarek wojennych nawet krajów, które nie są sobie przyjazne, wobec wyzwań i zagrożeń, aby chronić bezpieczeństwo i swobodę żeglugi. Czyli o Huti. Mówi. Tak, czyli jako najważniejsze z nich określił międzynarodowy terroryzm i piractwo, nie wymieniając jednak ani konkretnych akwenów, ani państw, które miałyby w takiej współpracy uczestniczyć. I tutaj, na tym regionalnym sympozjum marynarki wojennej zachodniego Pacyfiku, to jest w rzeczywistości jedno z najważniejszych azjatyckich forów wymiany poglądów i nieformalnych spotkań przedstawicieli marynarek wojennych oraz resortów obrony 30 krajów. Stały udział w nim biorą przedstawiciele rządów oraz wysocy oficerowie marynarki wojennej Chin, Australii, Francji, Indii, Japonii, Rosji i USA. W tym roku ta edycja miała hasło Morza dla wspólnej przyszłości i poświęcona była współpracy w zakresie bezpieczeństwa morskiego i sposobom unikania kolizji na morzach. Analitycy japońscy, zapytywani przez Kyodo, analitycy militarni powiedzieli, że przemówienia Changa Yu-si jest zaskakujące, ale to nie ma przypadków. Jest więc jednoznaczne, że Chiny starają się o spadek napięcia, zwłaszcza na morzach, ponieważ ich gospodarka mocno odczuwa problemy spowodowane zablokowaniem szlaku przez Morze Czerwone i cieśninę Bab el-Mandeb. Apel Chin, jak mówią japońscy analitycy, oznacza, że prawdopodobnie nie będą politycznie wspierały one Iranu, wspomagającego ataki milicji Huti na Morzu Czerwonym. Tak, zrobiliśmy nawet o tym program, że tak naprawdę z tego trio Rosja, Iran, Chiny, to te blokady Huti, tam jeszcze piraci somalijscy wrócili, to najbardziej dostaje chińska gospodarka na tym. Tak. I to jest... Tej osi zaczynają wypadać coraz bardziej Chiny i to jest oś, ale Teheran, Moskwa, Pjongjang. Tak. I wiesz, nie bez przypadku wydaje mi się takie przemówienie, nie bez przypadku Pekiński Uniwersytet Ekonomiczny wydał raport, w którym mówi, że Rosja przegra wojnę. Przecież takie rzeczy nie powinny się pojawiać w przestrzeni publicznej, a jednak się pojawiają. Wiesz, jeżeli czołowy ekonomista z praktyką w Stanach chińskich, He Wei, mówi, że ta wojna przyniesie nam mnóstwo strat nam, czyli Chińczykom, i w długofalowej perspektywie jest dla nas, czyli Chin, dewastująca, no to coś tu mówi. Zobacz, że mamy też... Zobacz, Chiny uzyskały coś z tego. Przejęły kontrolę nad rosyjską gospodarką. Nie ma tu żadnych wątpliwości. W tym momencie, jeżeli wyjmą wtyczkę, to się nie zmieni. To oni już zostaną w tej Rosji. Dokładnie. Więc... To znaczy Rosja już w tej chwili nawet nie ma za bardzo sposobu, żeby im podskoczyć. Tak, są tak uzależnieni, tam już nie ma wyjścia. Tam już nie ma wyjścia. A tutaj w tym momencie Chińczycy mogą spokojnie prowadzić grę na dwóch fortepianach. Tak, i to tak wygląda, że najpierw oficjalnie nic, pod płaszczykiem mówimy, pomożemy wam Rosja, wypchnęli ich tak troszeczkę pod ten autobus. Tak. Idźcie. My wam tu pomożemy, my zastąpimy, pomożemy obchodzić sankcje, damy wam nasze firmy, nasze produkty, tak trzymać. A teraz tak widać, że to chyba był podstęp w perspektywie dłuższego czasu. Wyrzuciło cię, Marku, ale już jesteś. Tak. No więc wiesz, tutaj podstęp był wyraźny, no być może chodziło właśnie o to,
wiesz, takie wypuszczenie do przodu. Zobaczymy, co oni teraz zrobią. Czyli jakby im się udało, wiesz, jakby Rosji się udało, to Chiny też skorzystałyby, bo by mogły ruszyć na Tajwan. Ale jeżeli Rosja przegrała, no to Chiny też nie są przegrane w tym układzie. Nie. Oni tutaj wyraźnie grają na 2 fortepiany. No i myślę, że to jest bardzo optymistyczny akcent i na tym można by było zakończyć dzisiejszy odcinek. Chyba, że masz jeszcze jakąś informację. Nie, no już właśnie nawet to, co znalazłem na temat Winfasta, to już przekazałem, tak, bardzo ciekawe. No tak. I cóż mamy? Traktory z Białorusi zdobędą wiosnę w Korei Północnej. Wietnamczycy zdobędą Białoruś oraz Rosję, tak. Chińczycy zdobyli Rosję. Tak jest. A Putin jest mistrzem szachów 5D. Tak jest, a Ławrow im klaska. Tak. Życzymy miłego popołudnia. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach, lajkowaniu. A jeżeli wam materiał się podoba i uznajecie go za bardzo pożyteczny, podajcie proszę dalej gdzieś w swoich social mediach. Dziękujemy serdecznie. Trzymajcie się. Serdecznie, trzymajcie się. Cześć. Materiał ten powstał dzięki wsparciu społeczności patronów. Jeśli chcesz wesprzeć autora i konkretny format, zapraszamy do linków w opisie pod filmem.